Szanowni Państwo, owo przepiękne miejsce, widziane niemal z lotu ptaka, to Playa de las Teresitas na Teneryfie. Bowiem w tym odcinku właśnie Teneryfę będziemy zwiedzać, a partnerem owego odcinka jest serwis wakacje.pl, dzięki któremu możecie przybyć zarówno tutaj, jak i w inne, równie piękne miejsca świata tego. Szanowni Państwo, powietrze pachnie morzem. Pieści mnie delikatna bryza i słońce, które nie jest wszakże zbyt uciążliwe, bo mamy mniej więcej 20 stopni. Całkiem nieźle jak na koniec zimy i początek wiosny. Bryza morska albo też oceaniczna, bo tak naprawdę to jest Ocean Atlantycki. A my jesteśmy na Kanarach. Na Teneryfie mianowicie. No i skoro jesteśmy tutaj i skoro na tej Teneryfie spędzimy parę dni, to trzeba było znaleźć miejsce, od którego należy naszą teneryfiańską narrację rozpocząć. No i to jest właśnie takie miejsce. Małe miasteczko, Candelaria. Miasteczko małe, ale uważane za duchową stolicę nie tylko Teneryfy, ale całego archipelagu Wysp Kanaryjskich, a to ze względu na tę świątynię. To jest mianowicie świątynia Matki Boskiej z Candelarii. Bardzo ważne miejsce, nie tylko dla wierzących, bo miejsce ważne również ze względu na historię i tradycję. No oczywiście Matka Boska, katolicyzm to rzeczy, które tutaj przyszły z Hiszpanami, bo przecież Hiszpanie nie od początku zamieszkiwali Wyspy Kanaryjskie. No więc jaki był ich początek? Od tego należy zacząć. Ano początek był taki, że przed przybyciem tu Hiszpanów na Wyspach Kanaryjskich mieszkały plemiona Guanczów. Guanczowie to był prawdopodobnie lud pochodzenia berberyjskiego, czyli z północnej Afryki. Owi ludzie się tutaj dostali. No i teraz w największym skrócie, początek XV wieku, niejaki Jean de Bettencourt, co prawda Francuz, Normandczyk, ale w służbie króla kastylijskiego zajął większość Wysp Kanaryjskich, bez Teneryfy. Na Teneryfie mieliśmy 9 królestw i tutaj mamy posągi owych władców z rodu Guanczów, którzy rządzili owymi królestwami. I dopiero pod koniec XV wieku, kiedy to zwierzchność nad Wyspami Kanaryjskimi wykupili hiszpańscy królowie katolicy, czyli Izabela i Ferdynand, bodajże w roku 1496 ostatecznie Hiszpanie podbili również Teneryfę i od tego czasu całe Kanary są pod ich zwierzchnością, są częścią Hiszpanii, autonomiczną częścią Hiszpanii. Powstały zatem kościoły, powstała kultura, która jest hiszpańska, ale również niewolna od wpływów dawnych mieszkańców. No i to wszystko plus turystyczne atrakcje Teneryfy chciałem właśnie w tychże odcinkach Państwu pokazać. Jeśli mamy duchową stolicę, no i w dodatku z powodów religijnych, to powinniśmy oczekiwać, że ta świątynia jest niezwykle stara, z czasów początków bytności tu Hiszpanów. Tymczasem widać wyraźnie, że to jest rzecz z XIX wieku. Zatem o co chodzi? No, nie chodzi o sam budynek. Chodzi o to, co jest w środku, mianowicie o figurkę Matki Boskiej. Ta, która jest tam teraz, też nie jest bardzo stara, ale to dlatego, że tę oryginalną, mianowicie z początków przybycia tu Hiszpanów, zabrało morze. To jest jej replika. W każdym razie to jest miejsce niezwykle ważne dla mieszkańców Wysp Kanaryjskich. Idziemy na kawę. Kawa też jest dla nich ważna. Mamy parę miejscówek, rzecz jasna,
no ta tutaj jest turystyczna, bo z takim widokiem, no tak jak knajpy przy rynku w Krakowie, ale wystarczy przejść kawałeczek dalej, by znaleźć coś lokalnego. Kawa, jak niemal wszędzie na południu Europy, jest tu wyborna, ale mamy pewnego rodzaju miejscową specyfikę. No więc, żebyście wiedzieli, co zamawiać, teraz króciutki przegląd miejscowych kaw i nazewnictwa. Oczywiście wszyscy zrozumieją tutaj słowo espresso, ale zarówno na Kanarach, jak i w całej Hiszpanii na espresso mówi się café solo. Jeśli chcemy macchiato, to mówimy café cortado. No i teraz na bazie tych dwóch rzeczy mamy kolejne wariacje. To jest bonbon, mianowicie espresso con leche condensado, czyli tutaj najpierw się wlewa skondensowane mleko, a następnie do tego świeżo zaparzone espresso. Cukier jest zbędny, bo jak się to rozmiesza, to jest bardzo słodkie. To jest rzecz, którą po raz pierwszy piłem właśnie na Kanarach. To się nazywa leche leche, czyli mamy cortado, czyli macchiato, mówiąc po włosku, ale mamy jeszcze ową warstwę mleka skondensowanego. To jest rzecz bardzo dobra i w zasadzie już deserowa, a nie kawowa. Barakito. Barakito to są 3 warstwy z pewnego rodzaju dodatkami. No, pierwsza warstwa to jest właśnie mleko skondensowane. Tutaj ono przechodzi delikatnie w mleczną piankę, gdyż mamy tu wlany likier. On może być dodany, może nie być. Jeśli chcemy mieć barakito z likierem, poprosimy o barakito especial. To jest likier 43, likier z kontynentalnej Hiszpanii. No i tutaj mamy kawę i znowu mamy piankę, ale mamy też cynamon oraz skórkę pomarańczową. Są różne szkoły picia tego. Niektórzy po prostu upijają po kolei wszystkie warstwy, ale moim zdaniem najlepsze jest łączenie smaków i próbowanie tego wszystkiego naraz. Jeśli jesteśmy w miejscu nieturystycznym, to musimy powiedzieć, czy chcemy barakito especial, a jeśli jesteśmy w miejscu turystycznym, to tak czy inaczej wleją wam od razu likier, wtedy cena kawy, jak wiadomo, jest wyższa. Doskonałe. Doskonałe i słodkie, diabelsko, ale dobre. Kiedy mieszka się w hotelu na południu wyspy, to można odnieść wrażenie, że żyje się w jakimś nieco sztucznym, turystycznym świecie, a właśnie na południu jest najwięcej hoteli. No ale jest to wrażenie niewłaściwe, wziąwszy pod uwagę to, co cała wyspa oferuje. A mówię tutaj o zabytkach, mówię tu o historii i mówię tu o prawdziwym kanaryjskim życiu. My jesteśmy w mieście, w środkowej części wyspy, w mieście, które nazywane jest La Laguna, a jego pełna nazwa brzmi San Cristobal de la Laguna. I to jest miasto założone przez Hiszpanów zaraz po objęciu władzy na Teneryfie. I to jest najstarszy w mieście budynek, mianowicie Ermita de San Miguel, czyli kapliczka pod wezwaniem świętego Miguela właśnie z roku 1506. To jest dość spore jak na tutejsze warunki miasto, 140 000 mieszkańców mniej więcej. Miasto historyczne, miasto tętniące życiem i przede wszystkim przepiękne. Chcemy wam to w możliwie największym skrócie teraz pokazać.
La Laguna to było pierwsze poważne miasto założone przez Hiszpanów na Teneryfie. Wcześniej były tylko porty, którymi przypływało wojsko, sprzęt i żywność. Dlaczego właśnie tutaj? No po pierwsze, nie jesteśmy nad oceanem. To jest wyspa, no więc najeźdźcy przybywają morzem, zatem tu jest bezpieczniej. Po drugie, to jest wyspa wulkaniczna, no i jest tutaj bardzo stromo. I to był taki mały płaskowyż pomiędzy górami. Płasko, więc dogodne miejsce do założenia miasta, ponieważ nie było tutaj żadnej wojny, żadnych działań wojennych. No nie było ani pierwszej wojny, ani drugiej wojny. W wojnie domowej hiszpańskiej wcześniej też nic się tutaj nie działo. No więc to wszystko przetrwało. Więc miasto wpisane jest na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO. To jest dom z XVII wieku, który niegdyś należał do pana Alvarada Bracamonte, który był czymś w rodzaju namiestnika wyspy. Doskonale zachowany nie tylko z zewnątrz, ale również wewnątrz. To jakże charakterystyczne dla starej hiszpańskiej architektury patio. Mamy kamień i mamy drewno. To jest rzecz jasna muzeum, ale jest naprawdę przecudne. W przewodnikach jest napisane, że na zwiedzanie miasta wystarczą nam 2 godziny. Ale jeśli ktoś się tym interesuje, to tylko ów dom wymaga kilku godzin dogłębnego zwiedzania. Byłem już kiedyś na Teneryfie, ale nie wiem czemu nigdy nie trafiłem do La Laguny. A to jest niezwykłe miasto. Niezwykłe w tym sensie, że mamy całkowicie zachowane stare miasto, powiedzielibyśmy hiszpańskie, choć precyzyjnie trzeba by powiedzieć kastylijskie. No, tutaj się przez stulecia, jeśli chodzi o ową tkankę, niewiele zmieniło. No to się zmieniało, to jest katedra i mamy tutaj patynę wielu wieków. Ona pochodzi oczywiście z XVI wieku, ale potem ją zmieniano, no bo to jest najważniejsza świątynia w mieście. Przed nią rosną przecudne smocze drzewa oraz palmy. No i w ogóle wszystko jest jak trzeba. To połączenie kamienia z drewnem, te balkony. I jeszcze jedno. Mówiłem o tym, że jest to miasto żywe. Tak, ponieważ jest to miasto uniwersyteckie. 40 000 studentów. Oni oczywiście nie kupią się w samym centrum, ale jest to miasto młode. Zatem młodość plus historia, no według mnie nie ma lepszego połączenia. W tym miejscu mamy kilka rzeczy w jednym. No bo jednością jest ów budynek, który jest cudownym przykładem miejscowego baroku z późniejszymi wstawkami neoklasycystycznymi i manierystycznymi. Ale przez całe stulecia ów kastylijski styl zmieniał się nieznacznie, no bo mamy te balkony, mamy te balustrady, ponieważ to był kiedyś budynek książęcy, niejaki Conde de Salazar tutaj mieszkał, no więc to nie są balkony drewniane, tylko metalowe, kute. Potem to była siedziba miejscowego biskupstwa, ale co jest jeszcze w tym wszystkim ważne? Mamy tu kanaryjskość, no bo te wyspy są wulkaniczne. No więc zobaczcie, z czego to wszystko jest zrobione. To jest zrobione z bazaltu. Mówiłem o długości zwiedzania miasta. Tam też jest muzeum, tam też jest wspaniały dziedziniec. A tutaj, przy tej samej ulicy, kawałek dalej, po prawej stronie, to jest pierwsza siedziba uniwersytetu. Ci wszyscy ludzie musieli i muszą nadal jeść, bo człowiek musi jeść. Musieli i muszą kupować artykuły spożywcze. No więc, żeby już zostawić pomniki przeszłości, dotknijmy dnia codziennego. Czyli, mówiąc najprościej, chodźmy na targ. To jest tam prosto, w lewo, kawałeczek stąd. Targ to jest nie byle jaki, ponieważ szczyci się określeniem El Mejor Mercado de Canarias, czyli największego targu na całych Wyspach Kanaryjskich. No to rozejrzyjmy się tutaj. Skoro mamy pod ręką stoisko mięsne,
to musimy zacząć od tego. Carne de cabra, czyli mięso z kozy. Kozina jest tutaj mięsną wielką namiętnością. To jest miejscowa kozina, no i spójrzcie, jakie są ceny. Czyli ta taka rąbanka 7,95 za kilogram, ale tu mamy chuletas de cabra, czyli kotleciki, no bardzo podobne w wyglądzie i w smaku do jagnięcych, z taką wyciętą kostką. Taka sama cena. U nas jagnięcina kosztuje 2 razy więcej. To jest targ głównie mięsny oraz nabiałowo-warzywno-owocowy. Targi rybne są gdzie indziej, no ale to jest również miejsce spotkań tutejszej społeczności. No tutaj można jakieś małe tapasiki dostać, wypić kanie, czyli małe piwko. No tak, ludzie jedzą, piją, robią zdjęcia, a my idziemy dalej, by pokazać, a wprzódy znaleźć chyba największą miejscową namiętność. Nie będę o każdym produkcie opowiadał, chcę znaleźć coś, co jest bardzo charakterystyczne. To, co pani trzyma tu w dłoni, a ja będę trzymał, też jest charakterystyczne. To są mianowicie miejscowe ananasy. Malutkie w porównaniu z tymi, które do nas przychodzą, ale bardzo słodkie. Ale tak naprawdę już mam, już widzę to, co pokazać chciałem. Papa negra, czyli czarne ziemniaki. To jest wspaniałe, kiedy zrobi się z tego papas arugada, znaczy papa negra to jest czarny ziemniak, bo papa to jest liczba pojedyncza, papas to mnoga. Jak zrobi się z tego papas arugadas, czyli te ziemniaki umyte, zasypie się morską solą, doda ewentualnie odrobinę wody i tak to ugotuje, a potem poda się z jakimś sosem miejscowym, albo mojo verde, albo mojo picon. To jest cudo. Zresztą zobaczcie, jaki tu szacunek do ziemniaków występuje. One są podzielone wedle odmian i miejscowi doskonale wiedzą, co z nimi zrobić. My sobie nie wyobrażamy stołu wigilijnego bez ryby, bez maku i bez grzybów. A tutaj nie ma Bożego Narodzenia bez czarnych ziemniaków. Szczerze mówiąc, to na tym targu kręci mnie wiele rzeczy, ale ziemniaki chyba najbardziej. Kolejne stoisko, no i zobaczcie, to są te czarne ziemniaki, a to są też czarne, tylko maleństwa. No i teraz, jak przywieziecie je do Polski, to oczywiście w Polsce zróbcie sobie z nich papas arugadas, ale tutaj przeważnie ziemniaki gotowane w soli robi się z takiej odmiany, papas de arugar. Dlaczego? No dlatego, że jest dość pokaźna różnica w cenie. Te kosztują 3 euro, a te kosztują 10, więc są daniem na specjalną okazję. Są ziemniaczaną ekstraligą, ziemniaczaną ekstraklasą. Stąd właśnie jest to symbol również bożonarodzeniowego stołu. Wizyta na targu zawsze niezwykle zaostrza apetyt. No chyba, że jest to targ tekstylny, ale ten taki nie był. No i teraz chodzi o to, żeby znaleźć miejsce godne nas, ale przede wszystkim i was, tych, którzy ewentualnie będziecie naszym szlakiem podążać. Miejsce, które jest również dla turystów, ale przede wszystkim dla miejscowych, bo chodzi o to, by dotknąć istoty tutejszej kuchni. No i to właśnie takie jest, niezwykłe z paru względów. Cueva Capricciosa. Jesteśmy na przedmieściach Santa Cruz. Santa Cruz to rzecz jasna miasto, ale tutaj jest trochę bardziej wiejsko, a w dodatku jeszcze jest tu podziemnie, bowiem wnikamy do groty. W zasadzie do jaskini, no bo grota to tylko taki otwór w skale, a tutaj mamy korytarze, plątaninę. No wszystko to jest ten kamień wulkaniczny, jak mniemam, jest to bazalt. No i już niemal dochodzimy do celu. Każdy, kto tu wchodzi, musi tędy przejść, więc po lewej stronie jest bar,
a po przeciwnej stronie miejsce, które powinno rozstrzygnąć część naszych dylematów żywieniowych. Mamy specjalną dojrzewalnię dla wołowiny, no między innymi Wagyu, czyli wołowinę z Kobe. Zobaczcie, ona jest prawie biała. Chodzi właśnie o te przerosty. Rzecz nie dość tania w sensie nie bardzo tania, albo mówiąc inaczej, potwornie droga, ale wcale nie musimy tego jeść, bo mamy też mnóstwo innych rzeczy. Tam była wołowina, a tutaj mamy wieprzowinę, ale jaką? To jest mianowicie Cerdo Iberico, czyli wieprzowina z tych czarnych iberyjskich świnek. Różne z niej wyroby. Mamy morcille, mamy chorizo, mamy kawałki mięsa, które tam właśnie dochodzą. No i wystarczy rzut oka, krótka konstatacja i można usiąść przy stole i złożyć zamówienie. Jak się zamawia tutaj pariadę, czyli zestaw mięs z rusztu, to przynoszą ją położoną na takim wiaderku pełnym rozżarzonych węgli, żeby trzymać temperaturę. Ale pariada to jest zestaw, więc jest tam również kurczak oraz zwykła wieprzowina, więc moim skromnym zdaniem lepiej zamawiać indywidualnie różne rzeczy, no bo wtedy można mieć naprawdę to, co się chce. No więc Cerdo Iberico, czyli czarna iberyjska świnka. Z tego mamy owo danie. Wszędzie są fryty, ale i tak się tym będziemy dzielić. No dobra, tutaj fryt nie ma. To jest mianowicie morcilla, czyli tutejsza kaszanka. To jest chorizo, czyli paprykowana kiełbaska i zwykłe kiełbaski. Tutaj to jest paprykowane, a to jest kiszka bez krwi. To jest wołowina dojrzewająca, taki antrykocik, do tego papas arrugadas, czyli ziemniaki. Widzicie tutaj taki biały nalot, gotowane w soli. No to jest dokładnie to, o czym na targu mówiłem. Mojo rojo i mojo verde, czyli dwa tutejsze sosy. Tak naprawdę tam jest oliwa, ocet, kolendra, ale tutaj również jest papryka, to widać po kolorze, tylko że suszona papryka, którą się moczy, a potem miksuje. Do tego mamy sałatki, 3, przeróżne i tym wszystkim będziemy się dzielić. To jest bardzo ciekawe w tym sensie, że to jest wino domowe, miejscowe, no po prostu zamówiliśmy wino de la casa. No i dobrze, teraz sztućce są od razu przystosowane do szarpania mięsa. Nie, cytryny nie chcę. Na razie muszę sprawdzić tego konsystencję. Taki przerościk mnie nie przeraża, bo jak jest mięso dobrze zrobione, jak wołowina jest dojrzała i to nie jest przeciągnięte, to powinno być mięciutkie. Morska sól, muśnięcie oliwy, doskonała rzecz. Doskonała rzecz. Tak, my to zjemy bez problemu. A i wy, jeśli tu przybędziecie ze zjedzeniem tego, co tu podają, problemu mieć nie będziecie. To jest bardzo, ale to bardzo dobre. Widzieliśmy już dzisiaj wiele rzeczy, ale nie widzieliśmy jeszcze tego, co dla wielu jest największym magnesem przyciągającym na Teneryfę i w ogóle na Wyspy Kanaryjskie. No chodzi, rzecz jasna, o plażę. No i ta jest bardzo słynna, ale bardziej słynna wśród miejscowych niż wśród turystów. Bowiem tak naprawdę można śmiało rzec, że jest to plaża miejska. Ona obsługuje 2 miasta, czyli to, które już widzieliśmy, mianowicie La Lagunę, oraz to, które jeszcze przed nami, Santa Cruz de Tenerife. I tak naprawdę jest administracyjnie częścią Santa Cruz. Piasek bardzo ładny, z Sahary, no bo to wszystko jest konstrukcja nieco sztuczna. W tym sensie, że naturalne plaże tutaj, jeśli mają piasek, bo często są kamieniste, to jest to piasek czarny, wulkaniczny. No ale ten
został przywieziony z Sahary. Ale w przódy została zrobiona ta konstrukcja. Widzicie ów kamienny wał, który robi z tej części oceanu. Ocean jest chłodniejszy niż Morze Śródziemne na przykład. No więc mamy tutaj odgrodzony akwen z dnem, na które człowiek miał wpływ, więc robiło nam się takie bajorko, które się nagrzewa. Mamy piasek bardzo ładny, no i mamy przede wszystkim miejscowych. Mamy prysznice, mamy knajpy, mamy wszystko, czego mieszkańcy potrzebują w wolnej chwili, rzecz jasna. Owa plaża, jeszcze nie padła jej nazwa, jakże dumna, Playa de las Teresitas. No więc owa plaża może być pretekstem do opowiedzenia w skrócie powojennej historii Hiszpanii. No to do dzieła. Otóż kończy się II wojna światowa. Hiszpania jest w totalnej izolacji. Ci, którzy wspomagali Franco w walce z Republiką, czyli Hitler i Mussolini, przegrywają wojnę. A ten, który wspomagał republikanów, czyli Stalin, znajduje się wśród zwycięzców tejże. No więc totalna izolacja, autarkia, samowystarczalność, bieda, prześladowania. Ale zaczyna się zimna wojna z kolei i do frankistowskiej Hiszpanii wyciągają pomocną rękę Amerykanie. No, zostaje podpisany traktat o amerykańskich bazach w Andaluzji. No i potem reżim zaczyna się zmieniać, stawia na turystykę. No i przybywają turyści z Niemiec. Lata 60. to już czas cudu gospodarczego w Niemczech, ze Skandynawii, no i właśnie to między innymi dla nich robi się i tutaj takie plaże. Piasek z Sahary, dar Maroka. Co prawda Hiszpania do dzisiaj ma w północnej Afryce swoją enklawę, ale to jest z saharyjskiej części Maroka piasek przywieziony. No i co się dzieje na tych plażach? Na tych plażach niezależne Szwedki czy też Niemki zaczynają biegać z gołym biustem. Kraj konserwatywny, katolicki zaczyna się rozprężać, bo nie ma tylu funkcjonariuszy Guardia Civil, żeby mogły biegać za tymi roznegliżowanymi turystkami. Reżim się zmienia, aż w końcu upada. Także widzicie, plaże potrafią być bardzo ważną bronią w walce z ortodoksją. No i w końcu jesteśmy w stolicy. W stolicy nie tylko Teneryfy, ale również w stolicy Wysp Kanaryjskich. Jednej z dwóch, rotacyjnej, to w Polsce dzisiaj bardzo modne słowo, bowiem Santa Cruz de Tenerife razem z Las Palmas de Gran Canaria co 4 lata zmieniają się w swoich stołecznych ogólnokanaryjskich funkcjach. Santa Cruz de Tenerife, czyli Święty Krzyż z Teneryfy. Nazwa wzięła się stąd, że Hiszpanie, konkwistadorzy, którzy tutaj przybyli do brzegu, no zrobili to, co robili z reguły, czyli od razu wbijali w ziemię krzyż. No i właśnie tutaj też wbili, ale Santa Cruz było mało znaczącą osadą. Widzieliśmy pierwszą stolicę, widzieliśmy La Lagunę. Dopiero w XVIII stuleciu nastąpił tutaj rozkwit, mówię o Santa Cruz. No i dzisiaj to jest 200-tysięczne miasto, prawdziwe miasto, a jestem na Plaza España, czyli Placu Hiszpańskim. To już sama architektura zdradza, że pochodzi z czasów frankizmu, z czasów wczesnego w dodatku frankizmu. Koniec lat 40. postawiono ów monument, to jest Cruz de los Caídos, czyli krzyż wzniesiony ku czci poległych oczywiście w wojnie domowej. No, spójrzcie na patetyczność tego miejsca, na potęgę tych figur. Tak, wspaniały przykład architektury frankistowskiej. To również jest fragment historii. Tam teoretycznie na górę jeździła kiedyś winda, bo tam jest taras widokowy, ale już od dawna nikt tego otwartego nie widział. No w każdym razie, tu mamy morze, tu mamy miasto i to jest naprawdę poważne miasto, nie tylko jak na ową mikrą wyspiarską skalę. Mam nadzieję, że sami widzicie różnicę między dawną stolicą
a dzisiejszą stolicą Teneryfy. La Laguna to po prostu kompletnie zachowane, nienaruszone, stare miasto w kastylijskim stylu. A tutaj pewnego rodzaju konglomerat. No, większość budynków, choć oczywiście są i starsze, to XIX wiek i czasy późniejsze, ale jest to bardzo ładna architektura. To jest Plaza de Candelaria, a nią wchodzi się w główny handlowy deptak miasta, mianowicie Calle de Castillo. Jeśli chcecie coś kupić, nie w sklepikach, które działają wyłącznie na potrzeby turystów, no to właśnie tutaj macie naprawdę ogromny ciąg pieszy i same sklepy. A przy okazji można też podziwiać, no to bardzo pompatyczny, monumentalny styl, jak myślę, koniec XIX wieku. Co prawda Hiszpania wtedy już nieco trzeszczała w szwach, ale w dalszym ciągu było to imperium bardzo rozległe i zamorskie, które chyliło się ku upadkowi, ale pieniądz jeszcze w tym widać. Moim skromnym zdaniem, będąc w Santa Cruz, trzeba koniecznie odwiedzić targ rybny. To jest miejsce niezwykle specyficzne. No, z czym nam się kojarzy targ rybny? Z miejscem, do którego trzeba przyjść bladym świtem, po to, by kupić rybę i potem ją wynieść, by coś samemu ugotować. No i z miejscem, które wydaje dość charakterystyczny, często nieprzyjemny zapach. Tymczasem tutaj wyłącznie pachnie i warto tu przyjść nie tylko wtedy, kiedy sami coś chcemy ugotować, ponieważ to jest połączony targ z wielkim miejscem konsumpcji. Owszem, tutaj się kupuje ryby i owoce morza, ale nie wiem, czy nawet przede wszystkim tutaj się je. Tutaj na miejscu to, co jest sprzedawane, jest również gotowane i oferowane odwiedzającym. No, więc kiedy tu najlepiej przyjść? No właśnie wtedy, kiedy jest najlepsza pora do konsumpcji, nie bladym świtem, a po południu. To jest czynne do 6. No i tak to właśnie wygląda. To jest miejsce, gdzie również ryby się sprzedaje na wynos, ale mamy tutaj jeszcze takie tarasiki, krużganki. Tam również są bary. No i w związku z tym co? No w związku z tym, jakże moglibyśmy czegoś nie chapnąć. Nie wiem, czy tu. Zobaczymy, jak jest na zewnątrz. Na górze jednak głównie jarzyny, więc tutaj. Zamówiłem 2 rzeczy. To nie są tapas, ani też pinchos. To są całkiem spore danka. Ludzie zamawiają kilka osób i się tym dzielą. Wszystko jest przygotowywane na naszych oczach. Zatem, co mam przed sobą? To są mianowicie boquerones, czyli tutejsze anchois z odrobiną pasty z tuńczyka, no i z zieloną cebulką, rzecz jasna, z oliwą. A to ceviche, czyli surowa ryba, surowa, gotowana w cudzysłowie w soku z limetki. To jest kuchnia nowoczesna, jak widziałem, pan dodał tutaj jeszcze na przykład tajskiego sosu sriracha. Mam też dodatki. Kawałki bagietki, jakbym chciał, to takie krakersiki, no i w kroplomierzu, to chyba nie trzeba tego otwierać. Nie, trzeba w kroplomierzu. Muszę sobie przypomnieć, jak się kiedyś takie urządzenie naciskało. Właśnie tak. Widzicie, co to jest? No to jest oliwa, rzecz jasna. I teraz tak, ceny. Często się o nie pytacie. Kieliszek wina kosztuje tutaj mniej więcej 4 euro. Mniej więcej, bo może być po 4,50, może być po 3,50. Butelka wina 20 euro. Cała butelka. Dania różnie. To kosztowało 9,5 euro. To kosztowało euro 12. Jeśli się je ceviche, to trzeba być pewnym źródła ryby. Bo jeśli ryba nie jest dostatecznie świeża, można narazić się na bolesny problem. Szczypior, oliwa,
sriracha, sok z limetki, cudowne, orzeźwiające. Chile i Peru słyną z ceviche, Ekwador również, ale mniej, no Meksyk trochę też. Tu jest dużo ludzi z Peru i oni pewnie tę nową modłę wprowadzili, no bo kiedyś przecież Hiszpanie nie dodaliby tutaj sriracha, ale zajmijmy się boquerones. To nie są anchois solone, tylko marynowane. No po prostu slana riba, chciałoby się powiedzieć. Już sobie ją przerzucam tutaj i spróbuję w towarzystwie tego tuńczyka. To jest verdejo, mówię o szczepie. Moi drodzy, przekąsić to, przekąsić to, przekąsić tamto, poprosić o jeszcze jeden kieliszek, przy okazji coś sobie kupić, jakąś rybę, jak ktoś nie ma jej dość. Właśnie tak powinno się restaurować w sensie użytkowym targi. No, że hala targowa, owszem, służy tym, którzy kupują różne rzeczy, ale służy tym, którzy chcą też ich na miejscu spróbować. To żyje. Takich miejsc w Hiszpanii jest multum. Więc pamiętajcie, Santa Cruz i koniecznie wizyta tutaj. Wasze zdrowie.